Witajcie, dzisiaj chciałabym Wam pokazać sposób na rozmnożenie bardzo łatwych w rozmnażaniu kilku krzewów jadalnych, czyli porzeczki agresto porzeczki. U mnie to będą dwie porzeczki, czerwone i czarne. Jeżeli chcecie mieć od razu bardzo dużo krzaczków, nie płacić za nie i sobie je posadzić, to pokażę Wam zaraz, jak to można zrobić. To jest super łatwe. Każdy sobie z tym poradzi. No i jeszcze jest jeden temat, poza tym, że nie musimy, prawda, kupować tych sadzonek i wydawać pieniędzy, to możemy sobie pozyskać sadzonki z najlepszych roślin, prawda? Takich, gdzie mamy sprawdzone gdzieś od babci z ogródka, od sąsiadki, od znajomej, od kogoś, kto ma naprawdę sprawdzone odmiany, bo kupując w sklepie nie zawsze mamy pewność, co później nam urośnie. Ja, słuchajcie, mam już tutaj przygotowane troszeczkę do tego sadzenia. Mam takie wiadereczka. Moja przyjaciółka mi zdobyła gdzieś, tak? Zbiera mi cały czas, jak gdzieś tylko znajdzie. Przywiozła mi całe auto różnych doniczek, także bardzo dziękuję, Aniu, za pomoc. Przywiozłam sobie już pół taczki piasku tutaj, zobaczcie. Obok mam to na zielono, ta kubka, to jest kompost, taki niedojrzały jeszcze z nasionami chwastów, jak widzicie mnóstwo tam wyrasta, ale to nie szkodzi. Ja sobie go też użyję, wystarczy tak naprawdę jakiekolwiek podłoże, najlepiej takie w miarę lekkie, przepuszczalne, niekoniecznie glina, żeby korzonki roślin mogły sobie swobodnie, prawda, rosnąć. Super jest piasek, może być sam piasek. Mi było troszeczkę za ciężko, tego piasku nie mam nie wiadomo ile, a musiałam go tutaj pchać pod górkę 200 metrów. Także wiecie, muszę sobie ułatwiać, żeby się nie wykończyć. No i co? I mam jeszcze takie znaczniki zrobione, żebym wiedziała, co sobie wsadziłam do której doniczki. Ja tych znaczników używam przez kilka sezonów. Słuchajcie, jak sobie coś napiszę, pisakiem takim niezmywalnym oczywiście, i po sezonie potrzebuję coś innego posadzić, to biorę aceton taki zwykły do zmywania paznokci. Przecieram tutaj porządnie wacikiem. Nie są jakieś czyściutkie, idealne, ale do zaznaczenia ekstra. Także mam po znaczniku, mam 4 takie wiaderka. Za chwilę sobie utnę patyczki tych roślin, które chcę ukorzenić i pokażę Wam, jak to zrobić w łatwy sposób. Także możecie sobie obsadzić pół sadu za grosze albo za darmo, jak macie piasek, wiaderka z odzysku. Zresztą tak naprawdę wcale nie musicie mieć ani wiaderek, ani doniczek. Możecie to od razu do ziemi powtykać. Natomiast ja lubię mieć tak oddzielnie, żebym miała pod kontrolą, bo potem ścielę ogród, robię różne rzeczy i nie lubię sobie zajmować miejsca takimi sadzonkami. Tym bardziej, że potem je trzeba przesadzić, tak? Albo je po prostu komuś rozdaję, jak ktoś potrzebuje na wiosnę. A Wam tylko pokażę, jak to zrobić. Idziemy obcinać patyki. Tutaj mam akurat taki krzew porzeczki. Nawet nie pamiętam. Pamiętam, że jest dobra, tylko nie wiem, czy była czarna, czy czerwona, ale to jest bardzo łatwo sprawdzić. Wystarczy, słuchajcie, obciąć taki patyczek i powąchać. Na pewno czarna. Normalnie pachnie. Zawsze krzew porzeczki, jego liście i gałązki pachną po prostu owocami czarnej porzeczki, także zawsze poznacie. To jest łatwe. Jak ktoś jadł kiedyś czarną porzeczkę, to po patyku pozna, co to jest. I słuchajcie, wystarczy sobie obciąć takie patyczki tutaj, żeby miały tu na dole taki zeszłoroczny, prawda, przyrost taki zgrubiały. Więc tak, obcinamy sobie takie coś. Tych patyków, prawda, kilka. Ja takiej długości obcinam. Mogą być krótsze też, to nie ma znaczenia. No ale jak będziecie mieli dłuższe te patyczki, to one mogą Wam nawet dać jakieś owoce już w pierwszym roku, a w drugim na pewno. Ale jeszcze Wam pokażę, jest druga metoda, jak można ukorzenić porzeczkę. Ona się tu sama ukorzeniła akurat, nie wiem, czy widzicie. Tu idzie pęd na dół, dotknął podłoża. Ja tego nie przykopywałam, to był przypadek zupełny, ale Wam akurat pokażę. I popatrzcie, jak to się... O! No już tak puściło korzenie, ale on dotknął ziemi i tu widzę drugi jeszcze patyczek. O, i już się ukorzenił. Nie wiem, czy to wyciągnę. O, jest. Popatrzcie. To normalnie się ukorzeniło. Także wystarczy taką roślinkę przykopać.
tutaj, jeżeli to jest Wasz krzew, to sobie przykopcie albo kogoś poproście, żeby Wam przykopał tutaj i to się też ukorzeni. Ale jeżeli macie możliwość tylko przyjść do kogoś i dostać takie patyczki, na przykład jeżeli on sobie przerzedza roślinę i robi przycinkę, to Wam może po prostu je dać. Albo sobie można przykopać i wtedy odcinacie tylko gałązkę tutaj od rośliny matecznej i wyciągacie gotową sadzonkę. Przy troszeczkę trudniejszych do rozmnażania roślin, jak na przykład jagoda kamczacka czy borówki, właśnie tak sobie niektórzy przykopują, pęd tu pod ziemią, wypuszcza korzonki w tym miejscu i można sobie potem odciąć sadzoneczkę i mamy gotowca. Natomiast porzeczki się super łatwo ukorzenia po prostu z takich patyków. Ja trochę ich natnę. Ok, mam już tutaj 3. Zawsze mam chętnych na te porzeczki. I często sobie przycinam to, co mi po prostu tutaj przeszkadza, żebym nie miała na przejściu badyli, u których się potykam. O, jak są jakieś takie starsze, brzydkie, to w ogóle je wycinam, żeby odmłodzić roślinę. Tego będę musiała wyciąć, ale to później. I porobimy trochę takich patyków. W ogóle jest dobrze sobie przerzedzić te wszystkie porzeczki, żeby tam więcej słonka docierało i tak dalej, żeby nie były tak gęsto. Wtedy one lepiej owocują. No i co? Czarnej porzeczki już trochę patyków mam naciętych. Idę jeszcze do czerwonej i do agrestu i będziemy sadzić. Kolejna jest czerwona porzeczka. Tutaj akurat pamiętam, że była czerwona, więc sobie utnę patyczki. A jeszcze Wam przy okazji coś pokażę, bo mi tutaj kiedyś zaplątała się malina i ona tutaj w każdym roku mi odrasta przy tej porzeczce. No i słuchajcie, też ją przycinamy. Tu mamy malinkę akurat, takiego patyka. I też sobie wystarczy takie patyczki zrobić. Cyk, tu drugi. Obrywamy listki, bo one nie są potrzebne. I mamy 2 patyczki do ukorzenienia maliny. Maliny też oczywiście się rozmnażają, wypuszczają dołem pod ziemią takie pędy i się rozchodzą na boki, natomiast możemy sobie też ukorzenić patyki. Patyki z malin też są super do parzenia herbatek, są bardzo zdrowe. Tak samo jak owoce, liście i tak dalej mają takie właściwości, prawda, przy przeziębieniach, przeciwzapalne i tak dalej. Także warto sobie nie golić tych malin całych na zimę, tylko móc sobie w każdej chwili podejść do ogrodu, obciąć takie patyczki, pokroić je sekatorem na takie mniejsze odcinki, trochę tak zgnieść, ubić na przykład młotkiem czy tłuczkiem do mięsa w domu, wrzucić do naczynia jakiegoś, tak, zaparzyć i mamy herbatkę na przeziębienie fajną, taką na odporność. A ja tu mam 2 patyczki. Zobaczycie na wiosnę później, jak fajnie puszczą korzonki. Także malinkę też sobie ukorzenię. A tu mam tą czerwoną porzeczkę moją. Ona troszeczkę ma inne gałązki, no ale jak ktoś chce, można zawsze sobie tak jak przy czarnej rozgnieść, powąchać. No będzie czuć, że to nie jest czarna porzeczka. Ja po zapachu czerwonej chyba bym nie poznała. Ale mamy raz, taka gałązka. Tu mi też wystaje gdzieś na bok. To sobie ją obetnę. O, proszę. Drugi patyczek też ukorzenimy. Tu mi coś wystaje. O, tak je trzeba przerzedzić, żeby one tak nie sterczały mocno. I już. I ukorzeniamy. To wszystko się przyjmie. Porzeczki, słuchajcie, się ukorzenia jak chwasty. To jest w ogóle żaden problem. O, tu mi coś sterczy. Z tego można by nawet zrobić 2 sadzonki, pociąć to na krótsze patyki. Raz, 2. O, tam gdzieś wystaje z boku, to też musimy obciąć, bo mi tu przeszkadzają. O. Jedna. Druga. Opa. To, co Wam przeszkadza, to sobie po prostu poprzycinajcie. Można zostawić takie dłuższe, ale po co? Lepiej to przeciąć na pół. Mamy więcej sadzonek. O. Hop. I już.
I mam sadzonki porzeczki. Tu mi się malinki nie pomylą, bo maliny łatwo poznać. One mają takie bordowe, prawda, gładkie łodyżki. Tutaj mówimy o tych oczywiście jesiennych malinach. Bo są jeszcze inne malinki, które są całe kolczaste, natomiast no ja to rozróżniam, więc nie będę już opisywała. Zabieram to i idę po kolejne roślinki do robienia sadzonek. Jeszcze muszę przyciąć agrest i agrestoporzeczkę. Tutaj mi rośnie agrestoporzeczka. Ona jest zaplątana i w maliny, i widzę w agrest, i jeszcze mi rośnie wszędzie mini kiwi. Popatrzcie, tu owoce jeszcze dyndają. Nie wszystkie zebrałam. Natomiast agrestoporzeczka, jeśli nie mieliście nigdy, to są owoce, które są i wielkością, i smakiem właśnie w pół drogi między agrestem a porzeczką. Taki miks. Czarne owoce, które mają aromat porzeczki czarnej, no ale też smakują trochę jak agrest i mają owoce no takie większe od porzeczki i troszeczkę agrestowo też smakują. Także taki miks. Ja sobie troszeczkę pobiorę tutaj tych patyczków, a sama tą agrestoporzeczkę, wiecie skąd mam? Wysłała mi kiedyś taka pani, jeszcze końcem lata, takie króciutkie patyczki w kopercie, dosłownie. I teraz mam taki potężny krzaczor, on ma już o tej grubości łodygę, także też sobie tak właśnie zrobiłam te sadzonki kiedyś, lata temu. Teraz już mam sporą roślinkę, no ale widzicie, teraz ja mogę robić patyczki, rozmnażać i obdzielać potem innych. Tu się, patrzcie, jak się zaplątało mini kiwi, jak ono fajnie się owija w koło. Dobra, to sobie takie obetniemy. No i te patyczki takie króciutkie dostałam wtedy, to się wszystko super przyjęło, pamiętam. O, jeszcze parę. I już. No i mam już kilka takich patyków. To wszystko się powinno pięknie ukorzenić do wiosny już. Jak będzie tylko chwila ciepła, to one sobie będą wypuszczały korzonki i na wiosnę będą naprawdę mocno ukorzenione. Zaraz zobaczycie, jak jeszcze agrest pobieram. To będzie najtrudniejsze. Mój agrest to jest samo zło. Ma takie kolce. Ja tu nie mam takiego szczepionego. To jest po prostu katastrofa. Poobcinam trochę patyków. No tu widać, że są zielone w środku. Wygląda, jakby było zdechłe, ale nie. To jest żywy patyczek. No agrest mocno przycinam, bo on się rozrasta jak szalony, ale go lubię. To jest taka stara odmiana. Dostałam od mamy. Kiedyś wykopała u siebie i sobie tutaj dziada wsadziłam. Cały czas się rozłazi, mnie kuje, ale ma pyszne owoce i bardzo liczne. Także ja lubię te stare odmiany, takie wiecie, z babcinych ogródków. Wcale niekoniecznie jestem za tymi nowościami. Miałam kilka szczepionych na nóżce, takie piękne, wiecie, przywiał leciutko wiatr i wszystko się połamało, także ja tam wolę takie, wiecie, habezie, jak mi tu rosną. Przynajmniej wiem, że no, mogłyby być takie bardziej zdrewniałe te badyle, ale wszystko puści korzonki. Ja już je ukorzeniałam kiedyś, także to wszystko się fajnie przyjmuje. Dobra. Tu jeszcze do środeczka. Opa. O. Z tego to nawet kilka można zrobić. Mi się przydały rękawice. Jak dla spawacza. O. I kolejne. To jest warto wszystko poprzerzedzać, bo potem roślina po pierwsze jak jest tak gęsto, to ani tego obierać później, zbierać tych owoców, ani one dobrze nie plonują. Także fajnie sobie to wszystko poprzecinać jednak. Zostawić kilka takich pędów ładnych, żeby to wyglądało jakoś. Ja to przycinać będę głównie na wiosnę, bo teraz dzień jest krótki, nie mam czasu na takie zabiegi. Także śmiało można sobie zostawić na wiosnę takie rzeczy. Będziemy mieli czas, wtedy wiecie, nawet do 22 możemy działać ze wszystkim. A teraz co? Troszkę soboty, troszkę niedzieli. W tygodniu nie mam jak. Więc o. I mam agresję. No i co? Bierę sobie donicę, na dno sobie wrzucę kompost, żeby roślinki mogły sobie szukać składników odżywczych, ale to nie jest konieczne, bo one i tak się ukorzenią.
No ale co? Ale wrzucimy kompostu trochę. Nie mam tyle piachu, więc stąd sobie pożyczę. O! Taki z chwastami, nie ma problemu. To tylko chodzi o to, żeby zapełnić te wiaderka. I co? Tu sobie wrzuciłam tak, o, prawie do połowy. Reszta to będzie piasek. Do niego się będzie łatwo wbijało te patyczki. O, jeszcze się tu zaplątał jakiś pesz. Tego nie chcemy. Przez piasek też nie będą się tak łatwo chwasty nam tutaj rozwijały. Wsadzę zresztą sadzonkę, która już była ukorzeniona. Nie wiem, czy będzie widać. Troszkę Wam obniżę kamerkę. Cyk. O. No i co? I wpychamy tu do środka. Jedna sadzonka. Te patyczki to... O, gdzieś tu miałam sekator. Jest. Tu sobie można zrobić dwie osobne. Też wpycham. O. I wystarczy tak powtykać. Tak sobie dotąd wetknijcie, żeby miały gdzie puszczać korzonki. O, tu też możemy zrobić jedną więcej. To obciąć. O, i wtykamy w piasek. Ale pachnie. Czarna porzeczka to ma taki zapach, same gałązki, że naprawdę no zurywa. O, i już. Jakie on ma już piękne tutaj pąki, podlistki takie różowe, zdrowe. No i ostatni patyczek. No, wkładam sobie znacznik, żebym wiedziała, co tu rośnie do środeczka. I tak samo wszystkie inne. O. I zostawiam to na zewnątrz zupełnie. Gdzieś w przejściu nawet. Zostawiamy. Tutaj będzie deszcz podlewał, śnieg okrywał, także ich nawet nie trzeba specjalnie podlewać, chyba że nie wiem, u Was jest taka susza, że w ogóle deszcz nie pada, to raz na czas można to po prostu podlać. No i tyle. Pozostałe za chwilę jeszcze tak samo zrobię. To będziecie widzieli. I one się pięknie ukorzenią do wiosny. Tutaj mam co? Tu mam porzeczko agrest. Trochę duże mam te donice. Sadzonek za wiele nie będę robiła, ale to nic. Coś tam może jeszcze poupycham w międzyczasie. O. I idziemy z resztą. Ale się tu korzonków narobiło. Gwiazdnica mi się bardzo panoszy w ogródku. Ona jest jadalna, no ale ja z niej nie korzystam. Tylko mnie tu denerwuje, no ale trudno. O, co zrobić? Jest to jest. Masa zielona. Jak poplon sobie tu jest. Dobra. Trochę piasku. I wtykamy kolejne patyki. Raz, dwa, trzy, cztery i 5. A gdzieś tu miałam jeszcze, a jeszcze jest 6. Jeszcze miałam gdzieś te malinki. To je tu wepchnę, bo tu jest miejsca dużo. I na wiosnę Wam pokażę, jak się fajnie wszystko ukorzeniło. I cyk. I mamy już. Ile sadzonek? Dużo. Można więcej poupychać. Można i bardzo gęsto tu poupychać. I też będzie. Tu mam kolejne.
Co my tu mamy? Czerwona porzeczka. Żeby były lepsze widły, a nie ta łopata, bo się męczę niepotrzebnie. Ale z kolei piasek się źle nabiera. I znowu wtykamy. Powiem Wam, że naprawdę nie ma znaczenia specjalnie, jakie to podłoże będzie. Możecie sobie ziemię taką do siewu dać. Co tam macie? Byle takie lekkie było. Przepuszczalne. Bo wiadomo, młode korzonki, to nie jestem pewna, czy byłyby szczęśliwe, jakby się musiały przez glinę przebijać. Zawsze lepiej, jak to jest takie lżejsze, przepuszczalne. No i tyle. W piachu też woda nie będzie stała. Tu mam donicę z dziurkami na dnie. To nie są wiaderka nieprzepuszczalne. No i to jest ważne, żeby, prawda, woda nie stała tutaj, żeby nie pogniły te rośliny. To co, mamy już 3 donice. Jeszcze jedna z agrestem. Ale kolce. Dobra. I siup. Idziemy. Dobra. Op. A jeszcze tam z tyłu rośnie mi figa. Bardzo jestem ciekawa, czy jak wepchnę też tak w zimie tutaj patyczek, to czy się ukorzeni. Zobaczymy. Utnę ze 2 patyki włożę i co mi szkodzi. Będzie test zrobiony. Mam 2 takie patyczki i będziemy sprawdzać. Bo mam jeszcze inny sposób, który chciałabym wykorzystać na ukorzenianie tych fig, ale tak też spróbuję, co mi szkodzi. To je wrzucę może być do agrestu. Fajnie rozróżnię, prawda? Bo tutaj widać maleńki owoc, jeszcze taki z zeszłego roku. Z tego. Jeszcze z tego. I tu też widać, że figa. To sobie nie pomylę. I wkładamy patyczki z agrestu. Można je skrócić, one się wtedy fajnie rozkrzewią. Te agresty. A właściwie nawet wepchnąć tu. O. I tu to samo. Już się będzie ładnie rozkrzewiała sadzonka. A te powpycham. Jak się ukorzeniam, to będzie więcej. W tą stronę. Dobra. I mamy. I co? I gotowe. I mam 4 wiaderka
Na pewno niektóre z tych roślin się ukorzenią. Te podstawowe, które Wam mówiłam, nie wiem jak z figami, to się okaże, bo nie jestem pewna, czy one nie potrzebują troszeczkę ciepła jednak, żeby puściły korzonki, ale co mi szkodzi. Będę próbowała jeszcze na inne sprawdzone sposoby. No i zobaczymy. To tyle. Trzymajcie się.